Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram. No i co tu dużo mówić, po tytule odcinka już wiecie, o czym to będzie. Będzie oczywiście giereczkowe bingo. Ale najpierw nowe intro. Ja wiem, troszeczkę przydługie, dlatego jeszcze nie wiem, czy będę używał tego filmiku jako intra, czy może jako trailera dla swojego kanału. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie i przechodzimy do meritum tego odcinka. Jaki jest w ogóle cel tego giereczkowego bingo? W moim przypadku chodzi najbardziej o to, żeby zmotywować się do ukończenia gier, które zalegają na mojej liście wstydu. Do tych, które już zacząłem, a nigdy ich nie skończyłem. No i do tych, które kupiłem x czasu temu i do tej pory jeszcze do nich nie usiadłem. Czy z wami będzie tak samo? To zależy tylko i wyłącznie od was. Zasad bingo chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, a jeżeli muszę, no to tłumaczę właśnie teraz. To wyzwanie jest dla każdego, kto ma chęć wziąć w nim udział. Niezależnie od tego, czy gracie na Playaku, czy Xboxach, Switchach, PC-tach, obojętnie. Jeżeli macie tylko ochotę, możecie wziąć udział w giereczkowym bingu. Jedno pole to jest ukończenie jednej gry. Chyba że w zadaniu stoi inaczej. Czyli tutaj pod takim okienkiem jest schowane zadanie. Jedno takie zadanie to jest ukończona jedna gra. Celem jest oczywiście bingo, czyli ukończenie zadań w linii poziomej, pionowej lub ukośnej. I jak to zrobimy, to krzyczymy bingo i jest zabawa. Zabawa nie kończy się jednak w momencie zdobycia tylko jednego bingo. Możecie próbować zdobyć ich jak najwięcej, a nawet ukończyć całą planszę. No i generalnie chodzi o to, żeby się po prostu dobrze bawić. Dobrze się bawić i miło spędzać czas przy hobby, które i tak już jest przyjemne, czyli przy graniu. Dobra, przejdźmy do tego, jak długo będzie trwało giereczkowe bingo. Giereczkowe bingo trwa do końca 2022 roku. W międzyczasie wstawię filmik z moimi postępami, tak w okolicy drugiego miesiąca trwania zabawy, a gdzieś na początku 2023 roku wstawię filmik podsumowujący ten event. Dobra, a jak będę śledził postępy w tym bingo? Żeby się nie pogubić, przecież to jest aż 16 tytułów. Otóż do tego giereczkowego bingo zrobiłem dodatkowo jeszcze takie oto naklejki. Tutaj był srebrny, tu mam jeszcze oczywiście niewycięty, złoty pucharek i platynka. Każde z zadań ukrytych tutaj, pod tym ukrytym trofeum, ma jakiś tam przypisany sobie kolor trofeum. Jak je wykonam, to przykleję sobie odpowiednią naklejkę, a jeżeli uda mi się zrobić całą planszę, to wtedy cyk, w tym miejscu przyjdzie naklejka platynowej trofki. No i będę wtedy bardzo zadowolony. Po prostu. Jeżeli chcecie wziąć udział w tej zabawie, to linki do pobrania plików w formacie PDF umieszczam w opisie do tego filmu. A teraz przejdźmy sobie do pierwszej kategorii. Kategoria numer 1. Tada! Proszę bardzo. Swojaczek. Gra stworzona przez studio z twojego kraju.
A, no tak, bo zapomniałem powiedzieć, że plansze do gry w bingo macie w języku polskim i będzie oczywiście link do pobrania w języku angielskim. Więc jeżeli chcecie wziąć udział, a nie mówicie po polsku, to nie ma problemu. Ściągnijcie sobie po prostu angielską wersję i cześć czapka. I gracie razem z nami. Także tak, Swojaczek. Swojaczek, gra stworzona przez studio z twojego kraju. Ja się trochę zastanawiałem nad tym, co tutaj umieścić i wybrałem w końcu Trek to Yomi. Trek to Yomi, które jest na Game Passie na Xboxie. Zabierałem się do niego już jakiś czas temu. Przeszedłem chyba tutorial i to by było na tyle. Bardzo chciałem wrócić do tego tytułu, ale jakoś nie miałem czasu. Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby to zrobić. Kategoria numer 2. Mózgowiec. Mózgowiec, czyli ukończyć grę logiczną. To jest zadanie na złote trofeum, gdyż no nie wszystkim jest po drodze z grami logicznymi. Mi też tak średnio, muszę przyznać. Ale postanowiłem, że spróbuję. Mam ich kilka i jeszcze się nie zdecydowałem, czy to będzie gra The Bridge, czy może Manifold Garden. Obydwie mam na Playaku. Czy może Superliminal, które jest na Game Passie Xboxowym. Był jeszcze jeden tytuł, który chciałem tutaj ewentualnie spróbować. Momencik. I już jestem z powrotem. Musiałem iść po swoje notatki. Wybaczcie, będę tutaj sobie zerkał. Także tak, do zadania Mózgowiec wybrałem The Bridge, Manifold Garden, Superliminal albo The Talos Principle. Wszystkie te gry, no mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, chcę po prostu przejść przez tą moją kubkę wstydu gier, które już mam albo jeszcze ich nie ukończyłem. Kolejna kategoria na naszej liście, czyli barwinek. Gra z kolorem w tytule. Gra z kolorem w tytule. I ja tu wybrałem dwie pozycje. Obydwa te tytuły to są filmy interaktywne. I to będzie She Sees Red albo I Saw Black Clouds. Jedna z tych dwóch. Zobaczymy. Mam je już od jakiegoś czasu, więc warto by było je ukończyć. Kolejna kategoria. Naoczny świadek. Naoczny świadek, czyli gra FPP, czyli z widokiem z pierwszej osoby. Nie musi to być strzelanka. Może to być gra przygodowa. Może to być jakaś gra skradankowa, byleby była z widokiem z pierwszej osoby. I ja do tego wybrałem sobie grę z VR-a. A Fisherman's Tales. Nie, przepraszam. A Fisherman's Tale. O. Spróbujemy sobie ukończyć właśnie jakąś VR-ową. Kolejna kategoria. Animalista. Animalista, czyli gra, której bohaterem jest zwierzę lub jakiś stwór. Może być człowiekopodobny, ale żeby to nie był człowiek. Ponownie sięgam do kubki wstydu i znowu nie zdecydowałem się, ale mój wybór jest pomiędzy Clip the Snail, takim izometryczną strzelanką, albo kolejny tytuł VR-owy, czyli Eagle Flight od Ubisoftu, gdzie latamy orłem po opuszczonym Paryżu. Chyba Paryżu. Bodajże Paryż. Następna kategoria. Następną kategorią jest Boomerang, czyli gra, którą już kiedyś ukończyłeś. No tu wybór dla mnie jest prosty i ja wybrałem pierwszą część Uncharted. Po prostu. Bardzo lubię ten tytuł. Chętnie do niego wrócę. Kolejna kategoria. O, ta jest troszkę grubsza, że tak powiem. I jest to Król Świata, czyli gra, która zdobyła główną nagrodę GDCA w dowolnej kategorii. Co to jest GDCA?
Game Developers Choose Award. Linka do Wikipedii ze wszystkimi wygranymi w różnych kategoriach podam w opisie tego filmu, a ja wybrałem sobie Untitled Goose Game. Próbowałem już w to kiedyś grać, chyba doszedłem do drugiego levelu i w pewnym momencie po prostu przestałem. Dużo ludzi zachwyca się tą grą, ja wtedy chyba nie miałem na to fazy, na taki troszeczkę głupkowaty humor i po prostu stwierdziłem, że nie, na razie starczy, kiedy indziej przyjdzie na to czas. No i być może przyszedł właśnie teraz. Okej. Kategoria 8. Kategoria 8 to Bobas. Kategoria 8 Bobas, czyli gra, która wyszła w 2022 roku. I ja sobie tutaj wybrałem dwa tytuły. Albo będzie to Sifu, ale to może okazać się zbyt wymagające, bo gra jest dosyć trudna. Albo będzie to tytuł taki survivalowy, który mogliście już oglądać na moim kanale, bo grałem kawałek na żywo. Będzie to Dismantle. Nie wiem, zobaczymy. Jakby nie było, jeżeli wybiorę któryś z tych tytułów, które już zacząłem, zacznę grać od początku. Jak przy każdej kategorii. Jeżeli właśnie to będzie coś, w co już grałem wcześniej, to nie będę jechał od tego punktu, gdzie skończyłem, tylko chcę zacząć od początku i od początku do końca ukończyć grę, żeby ta zabawa miała sens. Bo nie ma sensu oszukiwać w grze, którą się samemu stworzyło przecież, prawda? Kolejna kategoria. Kategoria dla ludzi o mocnych nerwach, czyli Skokstrach. Gra grozy. Ja do tego wybrałem sobie... Mam albo Resident Evil 2 remake, albo Obcego Izolację. Ani jednej, ani drugiej nie skończyłem. Do Rezydenta podchodziłem raz do tej pory, w połowie gdzieś się poddałem, po prostu nie czułem tego. Alien Isolation grałem 2 razy. Jeżeli po nią sięgnę teraz i jej nie skończę, to będzie jej ostatni raz, jak ona będzie gościła na moim dysku i w ogóle będę do niej podchodził, gdyż taką mam zasadę, że daję grze 3 szanse. Jeżeli podczas tego 3. grania ona nie siądzie, to po prostu idzie. Więcej po nią nie sięgam i cześć czapka. Okej. Kolejna kategoria. Kategoria numer 10. Na złoto. Na złote trofeum. To jest ekstrawertyk. Czyli zagraj co najmniej 20 godzin w grę multiplayer lub co-op. Mam kilka gier multiplayer, w które gram aktualnie. Jak wiecie, zapewne jest to Dead by Daylight i Rocket League. Ale do tego challenge'u chciałbym spróbować czegoś nowego. Myślałem, że będzie to Deep Rock Galaxy, ale to już zacząłem, pograłem chyba 20 minut i się poddałem. To nie jest dla mnie, więc stwierdziłem, że będzie to albo World of Tanks, które jest bardzo popularne, ale nigdy do niego nie usiadłem jakoś. I stwierdziłem, że chyba dam mu szansę, albo jeżeli wyjdzie jeszcze w tym roku, to będzie to Century Age of Ashes, czyli latanie na smoku i strzelanie do innych graczy. Jeżeli to wyjdzie na Playaku, bo jak mówiłem, jest to moja główna platforma, jeżeli to wyjdzie na Playaku w tym roku jeszcze, to bardzo chętnie do tego siądę i będę się starał przynajmniej te 20 godzin przegrać w ten tytuł. Zobaczymy, jak wyjdzie. Kolejne zadanie giereczkowego binga to Kosmoludek, czyli gra dziejąca się w kosmosie, science fiction. No mógłbym podciągnąć do tej kategorii tego obcego, ale jeżeli będę w niego grał do kategorii Skokstrach, no to już wtedy nie mogę tego wybrać.
W związku z tym postanowiłem, że ukończę Deliver Us the Moon. Zabrałem się do tego tytułu jakiś czas temu i po prostu nie siadło. Nie siadło, ale czekałem bardzo długo na update next-genowy, żeby móc do tego tytułu usiąść. Więc chciałbym go zakończyć, chciałbym zobaczyć właśnie te kredyty przewijające się przez końcowy ekran. Kolejna kategoria. Etyk. Etyk, czyli gra z wyborami moralnymi. Kilka już takich grałem, to mogą być na przykład The Walking Dead od firmy Telltale Games. Czy Until Dawn. Ja akurat te gry ukończyłem, więc będzie to albo Road 96, albo As Dusk Falls. Obydwie są na Game Passie Xboxowym. Albo Little Hope, które jest częścią A few moments later. albo Little Hope od twórców Until Dawn. Jeden z tych trzech tytułów myślę, że bardzo chętnie sięgnę. Tam właśnie takie moralne wybory są praktycznie na każdym kroku. Kto umrze, kogo ocalić, czy dać temu dzieciakowi lizaka, czy tego zastrzelić. No jest tego całe mnóstwo w tych tytułach. Na pewno coś ciekawego sobie też znajdziecie, żeby podpiąć pod tą kategorię. Dobra, jesteśmy na półmetku. Ostatnie 4. Proszę bardzo. Klikacz. Klikacz, czyli gra point and click. Czyli stare, dobre przygodówki. I ja tutaj mam do wyboru albo pierwszą część serii Deponia, ale mam również grę na podstawie komiksu pod tytułem Black Sad. I chyba właśnie do niej się zabiorę. Kolejny. To też jest na złote trofeum, gdyż nie wszyscy mogą być przekonani, żeby do tego podejść, czyli jest to Parias. Parias. Gra, która na Metacritic uzyskała 3,9 i niżej w opiniach użytkowników. Link do Metacritica właśnie do strony, od której się zaczynają gry poniżej 3,9 dam w opisie do tego filmu. Ja początkowo chciałem wybrać VR-owe Kryzys na planecie Małp, ale nie mam tego, musiałbym to dokupić, a że chciałbym jednak właśnie, tak jak wspominałem już nieraz, przejść przez tą kubkę wstydu, okazało się, że znalazłem coś lepszego. I znalazłem Metal Gear Survive, które zebrało bodajże 3,1 w wersji na PlayStation 4. Jakoś tak. Big mistake. Zacząłem w to grać jakiś czas temu. Nie wiem, chyba z 2 lata temu ostatni raz w to grałem. Nieważne. Zacznę od początku, ale pamiętam, że to było strasznie głupie. To było strasznie głupie, 3,1, czy nawet może niższa. Wstawię wam tutaj obrazek z boku. To jest zasłużona ocena dla tego tytułu. Dobra. Przedostatnia kategoria. Przedostatnia kategoria Botanik. Botanik, czyli gra z kwiatami albo roślinami na okładce lub miniaturce, jeżeli jest to wersja cyfrowa. I po dłuższych poszukiwaniach stwierdziłem, że będzie to Bugsnax. Mam ten tytuł w wersji na PlayStation 5. Jeszcze zanim PlayStation 5 miałem. Zacząłem go grać, nawet mam na kanale, także zacząłem w odcinkach, ale w pewnym momencie się poddałem i przestałem w ogóle też to nagrywać. Więc
do tej kategorii, do giereczkowego bingo, bardzo chętnie sięgnę po ten tytuł ponownie. No, gdyż był fajny. Nie wiem w zasadzie, dlaczego ja przestałem w niego grać. No. Dobra. Bez zbędnego przedłużania. Ostatnia kategoria, czyli pierworodny. Pierworodny, czyli gra będąca pierwszą częścią cyklu. Ja już do innej kategorii sięgnąłem po pierwsze Uncharted, a do pierworodnego sięgnę albo po pierwsze Gears of War, w które nigdy nie grałem, bo no to był Xboxowy ekskluzyw, ja miałem tylko i wyłącznie playaki do tej pory, albo będzie to Amnezja. Całą trylogię Amnezji dali kiedyś w PlayStation Plus, więc sięgnę sobie po prostu po pierwszą część Amnezji. Ona się nazywa bodajże Amnesia The Dark Descent, coś takiego. Mam to na pewno gdzieś tam w moim katalogu gier, więc albo będą to Gearsy, albo będzie to Amnezja. Zobaczymy. I tak oto dotarliśmy do końca filmiku przedstawiającego giereczkowe bingo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że będziecie chcieli wziąć w tym udział. Jeżeli tak, świetnie. Dajcie znać w komentarzach. Zajrzyjcie również na mojego Twittera. Możecie mnie tam oznaczyć. Możecie również oznaczyć mój kanał, jeżeli będziecie robili o tym jakikolwiek materiał. A jeżeli nie, no to też spoko. Jeżeli chcecie się po prostu bawić tak, po prostu, bez żadnych oznaczeń, bez niczego, śmiało. Bawcie się po prostu dobrze. Jak dało się może zauważyć, ja starałem się wybierać takie troszkę krótsze tytuły, gdyż no do końca roku to nie jest zbyt wiele czasu na 16 gier. Dlatego jest sporo indyków, jest sporo gier, które nie zajmą mi więcej niż, myślę, nie wiem, od 4 do 8 godzin. No ale wiadomo, nie zawsze jest czas na granie. I to by było na tyle. Dziękuję wszystkim bardzo za uwagę. Jeszcze raz, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, to zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał może. I do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć, cześć.